Dzisiaj testujemy komputer Maxstorm 8 z procesorem Intela 12 generacji i5-12600K. Jest to procesor o architekturze hybrydowej, to znaczy posiada dwa rodzaje rdzeni. W sumie rdzeni fizycznych jest 10, 6 rdzeni to są tzw. performance core, 4 rdzenie ekonomiczne. Różnią się one od siebie częstotliwością taktowania, czyli rdzenie ekonomiczne są taktowane od 2,8 GHz do 3,6 GHz, natomiast rdzenie Performance Core od 3,7 GHz do 4,9 GHz. Tak więc w odróżnieniu od innych dotychczasowych procesorów mamy dwa rodzaje rdzeni, które oczywiście musimy efektywnie wykorzystać. Procesor i5 jest jednym z najsłabszych z tej serii, ponieważ oczywiście w serii z literką K, czyli najszybszych procesorów z możliwością przetaktowania, mamy jeszcze i7 i 9, a i5 jest jednym właśnie z takich, no powiedzmy, najsłabszych sobie. I tutaj tematem przewodnim będzie właśnie procesor jako najważniejszy atut tej konfiguracji. Konfiguracja testowa to jest tak: Mac OS Monterey, najnowsza wersja, procesor, jak mówiłem, 10-rdzeniowy i5-12600K, pamięć 16 GB, 3200 DDR4, Radeon RX 560, 4 GB. Ewentualnie w raporcie systemowym możemy sobie podejrzeć inne urządzenia, które tutaj są. Na tej płycie mamy kartę dźwiękową ALC 1220. Jest to jedna z lepszych kart dźwiękowych. Możliwe również wyjście jest przez DisplayPort lub HDMI przez kartę graficzną na głośniki komputera, jeżeli macie takie u siebie na przykład. Karta Ethernet jest 2,5 gigabitowa, a więc też znacznie szybsza od standardowej. Może się to przydać, jeżeli macie jakiś szybki internet w domu. Dysk podstawowy z systemem. Tutaj jest Western Digital, seria Black, czyli najszybsza, SN750 o pojemności 500 GB. Jeden z najszybszych dysków, no i bardzo kompatybilny z Magosem. No, porty USB, jak w takich nowoczesnych płytach, wiadomo, 5 gigabitów, również 10 gigabitów szybkość. Karta Wi-Fi i Bluetooth są natywne, to znaczy nie wymagają żadnych sterowników, żadnych ustawień, natomiast chodzą wszystkie feature'y macOSa typu AirDrop, Handoff, możliwość współpracy z Magic Mouse'em, z trackpadem Apple'a bez problemu. Także to jest w zasadzie karta jakby żywcem przeniesiona z MacBooka Pro, dokładnie taka sama. No, czyli sobie zamykamy już te okienka. I teraz tak, procesor będziemy testować programem Geekbench 5. Tutaj mamy najnowszą wersję Geekbencha, to jest aktualnie 5.4.4. Jest to program, który służy do testowania głównie procesorów, chociaż również można testować karty graficzne. Jest to jeden z najpopularniejszych programów tego typu, jest mnóstwo wyników do porównania na necie, także on jest jeden z najbardziej wiarygodnych programów po prostu. Zapuszczamy sobie tutaj ten teścik, to potrwa około 2, góra 3 minut i zobaczymy, jakie wyniki dostaniemy.
Mamy tutaj już nasz wynik. W trybie multi-core, czyli wielorodzeniowy, to jest 12038 i na jeden rdzeń 1956. Tutaj te wyniki są zawsze troszkę mniejsze, ponieważ aktualnie ten materiał nagrywamy programem, dokładnie QuickTime'em i część zasobów jakby też na to idzie. I teraz tak, jak ten wynik interpretować? Na początek otwórzmy sobie stronę programu Geekbench 5, czyli wpisujemy tutaj Geekbench 5. Teraz tu przechodzimy do Browse i wpisujemy sobie nasz procesor, to jest i5 12600K. Czyli najpierw porównamy go po prostu z wynikami na Windowsa, ponieważ Windows jest tak najbardziej miarodajny, bo tutaj te rdzenie na najnowszych wersjach są obsługiwane po prostu od tak. Natomiast w przypadku Mac OSa, no to musimy użyć różnych technik, aby te wszystkie rdzenie i wątki działały. I teraz tak, w przypadku Windowsa to mamy te wyniki 11000, 11800, 13470, 12000, 12299, tu sobie zobaczymy 12800, tu mamy 13800 na przykład. No niektóre wyniki, które są bardzo wysokie, wynikają z tego po prostu z maksymalnego przetaktowania procesora, ewentualnie z użycia pamięci DDR5. Jeżeli użyjemy pamięci DDR5, to wyniki jeszcze będą lepsze. No ale mniej więcej możemy przyjąć, że po prostu od 11 do 13 tysięcy jest to w normie, powiedzmy, zależnie od użytej konfiguracji, przetaktowania użytych pamięci. I teraz tak, tutaj jakbyśmy sobie jeszcze zobaczyli, jak to wygląda na Mac OS. No i tu na Mac OSie mamy nawet nasz wynik Maxstrom 8 zrobiony tutaj bez programu nagrywającego, czyli jest trochę większy, 12242. No i teraz tak, niektóre wyniki mamy coś takiego, na przykład tutaj mam Mac 7300, czyli wartość zupełnie mniejsza od tego, o wiele mniejsza od tego, single core również mniejszy wynik. Tutaj też takie kwiatki na przykład są, że jest 5400 i 1000, czyli w ogóle wyniki, które dyskwalifikują jakby daną konfigurację. Tu mamy 7000 i 1600. Czyli jeżeli jest na przykład 7000, a powinno być 12000, znaczy, że wszystkie rdzenie i wątki nie pracują. Właśnie z tego to wynika, że niektóre konfiguracje są po prostu źle skonfigurowane. To znaczy, że pracuje połowa wątków, połowa rdzeni na przykład. No i stąd są takie wyniki w tym momencie. Jeżeli jest 7000, no to jest wynik, który jest o wiele mniejszy od procesora na przykład 10. generacji, czyli coś tu zostało źle zrobione po prostu. No i w tym momencie no, używanie takiego procesora pod Mac OS-em no nie ma sensu po prostu. Jeżeli kupujecie coś takiego, no to jest totalnie bez sensu, ponieważ no, wyniki są dużo poniżej, nie wiem, czy to jest nawet 10. generacja miałaby lepsze tutaj rezultaty w tym momencie. Tak więc wynika z tego, jeżeli kupować komputer z Mac OS-em i z procesorem 12 generacji, to na pewno musi być idealnie skonfigurowany, żeby to wszystko nam działało i miało to ręce i nogi. Teraz sobie możemy porównać nasze wyniki z procesorem 11 generacji, ale i 9. I 9 ma to do siebie, że jest po prostu takim topowym procesorem 11 generacji. No i tu widzimy na przykład 9600, 11, 10000,
9, 10100, 10800, tu 12, 11. Czyli można powiedzieć, że najszybszy procesor 11 generacji jest wolniejszy niż procesor i5 w 12 generacji po prostu. I teraz tak, jeżeli cena danego procesora, powiedzmy i9 11 generacji to jest około 2500, cena i5 kupicie taką za 1400 zł. Czyli jest różnica 1100 zł i mamy w tym momencie szybszy procesor. Teraz jak to wygląda na przykład z jakimiś komputerami Maca. Wchodzimy tutaj na Mac Benchmark Chart i tu mamy tak multicore. No i tutaj ten nasz 12200 jak mieliśmy, to jest odpowiednik Apple M1 Max, czyli i5 12600K jest odpowiednikiem najszybszego chipa Maca, najszybszego chipa Apple'a w tym momencie. Tu jest akurat w MacBooku Pro taki chip. I teraz sobie pomyślcie, ile kosztuje MacBook Pro, a ile kosztuje Maxterm. W tym momencie jest to różnica tam nawet dochodząca do 3 razy. Także możemy powiedzieć, że na pewno opłaca się przechodzić na procesor 12 generacji i to jest tutaj bardzo, bardzo duża korzyść. Teraz sobie wyjdziemy z tego. Teraz odpalimy sobie tutaj inne jeszcze testy. Mianowicie taki test również procesora i grafiki Cinebench OS X. To jest dość starsza wersja, ale jest miarodajna, to znaczy wyniki są bardzo porównywalne i w tym momencie warto go też używać. Tutaj sobie testujemy OpenGL, czyli kartę graficzną. Karta graficzna w tej konfiguracji to jest Radeon RX 560, 4 GB. No jest to taka karta, powiedzmy, ze średniej półki. Wiadomo, ile dzisiaj kosztują karty graficzne, także oczywiście można tą kartę wymienić na Radeona RX 6600, 6800 XT czy 6900 XT. To nie ma żadnego problemu, jeżeli ktoś wykorzystuje kartę graficzną. Ale standardowo jest właśnie RX 560. Jeżeli ktoś nie potrzebuje jakiejś super karty graficznej, to polecam tą kartę właśnie. No i mamy nasz wynik około 103 klatek. To jest poprawny wynik i teraz przechodzimy do testowania procesora. No to widać, że wszystkie te rdzenie i wątki ładnie pracują. To jest bardzo szybki test, także mamy 2800, czyli tam porównując i dziewiątką, dziewiątka miała coś 2600 punktów, także na pewno jest szybszy od dziewiątki w tym teście. Wychodzimy z tego testu. Dobra, tu go sobie usuniemy. No, następnie przechodzimy do najnowszej wersji Cinebencha R23, który robi bardzo intensywny test procesora. Może to trwać około 10 minut. Nie będziemy go tutaj skracać na wideo, przejdzie po prostu w czasie rzeczywistym. Robimy teraz test multicore, czyli na wszystkie rdzenie. No i czekamy sobie.
widać pobór mocy aktualny i mniej więcej temperaturę 83 stopnie, może dochodzić spokojnie do 90 stopni nawet. Także pobór mocy jest to znaczny i tutaj musi być dobry zasilacz. Oczywiście wystarczy 600 W czy nawet tam 550 powiedzmy.
No i mamy to już nasz test dokończony. Jest 18 602 punkty. No jak sobie porównacie z testami na Windowsie, jest to podobna wartość. Tam może być od 17 do czasami nawet do 20 000, zależnie od przetaktowania pamięci, rodzaju pamięci. Zrobimy sobie jeszcze testu single core. On jest bardzo długi, trwa jakieś kilkanaście minut, ale w montażu już to skrócimy, żeby nikt nie musiał tego oglądać przez kilkanaście minut po prostu. Czyli dajemy teraz test na jeden rdzeń procesora. No i mamy już zakończony test. 1783 punkty w single core. I tutaj sobie zrobimy taką stop klatkę. Mamy na ekranie porównanie z tego samego programu Cinebench R23 z wynikami MacBooka Pro z chipem Apple'a M1 Max. I widać tutaj wyraźnie, iż różnica w osiągach jest wręcz porażająca. Jest to 40 do 50% na korzyść Intela. Z czego to wynika? Wynika to z tego, iż w programach do renderingu, a w Cinebench R23 robi jakiś realny rendering, chip Apple'a po prostu się grzeje, ta wydajność się drastycznie obniża. Tak więc widzimy to tutaj bardzo wyraźnie. I teraz tak, tutaj sobie otworzymy naszą stronę, gdzie są testy tym samym programem robione, ale z procesorem 11 generacji. Wchodzimy do testowni. Tutaj mamy na przykład MaxStorm 7 z procesorem i9 11900K 3,5 GHz. I teraz zobaczymy sobie dokładnie ten sam program i osiągi najszybszego procesora 11 generacji i9 11900K. W trybie multicore 15700 my otrzymaliśmy 18602, czyli jakieś 20% prawie szybciej. Tak samo to jest single core 1601, to mamy 1783. Czyli widzimy tutaj, że na takim teście intensywnym procesora, realnym teście, no bo to już jakiś tam rendering, procesor jest jakieś 20% szybszy.
i to procesor i5 w stosunku do i9 11 generacji. Także no, pokazuje to, jaka jest moc w tych procesorach właśnie. I teraz tak, tutaj jeszcze sobie powiemy o konfiguracji Maxstorma 8. To możemy już sobie wyjść z tego. Dobra, ok. I tak, tu jest nasza strona firmowa. Jeżeli sobie przejdziemy tutaj do sklepu, tutaj mamy Maxstorm 8 i dokładnie ta konfiguracja testowana kosztuje 7290 zł z procesorem 12600K, no i z taką właśnie, z takim wyposażeniem 16 GB RAMu, RX 560, 500 GB dysk twardy. Teraz, jeżeli przejdziemy sobie do konfiguracji i tutaj mamy możliwość wyposażenia Maxstorma 8 w procesor i7, bardzo szybki, no i i9, gdzie ta prędkość już jest naprawdę kosmiczna. Także są możliwości, żeby jeszcze po prostu zwiększyć tą moc, instalując jeszcze szybszy procesor. No tutaj wiadomo, że można sobie rozbudować pamięć do 64 GB, do 128 nawet, ewentualnie wyposażyć systemowy dysk, zamienić na Samsunga 980 Pro, gdzie ta szybkość jest 2 razy większa. Tu jest możliwość również instalacji większych dysków. No i karty graficzne, mamy tutaj cały asortyment kart graficznych bardzo mocnych, od RX 6600 po 6800 XT aż po 6900 XT 16 GB. Na życzenie jest również możliwość instalacji karty PCI Expressowej z portami Thunderbolt 3.0. I tak, no podsumowując, no w tym momencie komputery z procesorami 12 generacji Intela to są najszybsze dostępne maszyny. I tutaj jest niewątpliwe to, że po prostu nie ma sensu wracać się do procesorów 10, 11 generacji, ponieważ tak, no, albo zapłacicie więcej, albo zapłacicie tyle samo i będziecie mieć wolniejszy sprzęt. Także no to nie ma sensu. Jeżeli kupujecie nowy komputer, to tylko z procesorem 12 generacji. No i oczywiście takim warunkiem jest to, żeby komputer ten był dobrze skonfigurowany, to znaczy, żeby pracowały wszystkie wątki, żeby można było wyciągnąć z niego max, co fabryka dała po prostu. No i cóż, to chyba wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że zachęciłem Wam tym odcinkiem do jakichś przemyśleń odnośnie Maxstorma z tym procesorem i zapraszam na następny odcinek.